Kochani, dzień dobry. Tam dalej na tej łące jest ładny przywrotnik, ale tam tak wieje, że ja go znalazłam tutaj troszeczkę bliżej i szybko chcę nakręcić ten dla Was film, abyście mogli spokojnie sobie wysłuchać i obejrzeć i ten wiatr Wam nie przeszkadzał, więc chyba wszystko słychać dobrze teraz, więc zabieramy się od razu do pracy. Jeżeli kogoś interesuje przywrotnik i jego właściwości fitoterapeutyczne, zapraszam na dzisiejszy film. No, tak się schylę, może będzie spokojnie i może uda nam się o tym przywrotniku nakręcić. Przywrotnik to jest zioło kojarzące się z kobietą i z tą najważniejszą kobietą też, dlatego że te liście rozłożyste ma takie i od wieków opisywano go, że te właśnie jego liście wyglądają jak dłoń Matki Boskiej. Tak o przywrotniku mówiono. On gdzie rósł i gdzie rośnie? Na skraju łąk, między kamieniami, pod płotem, w zaroślach, na obrzeżach lasu, górskich halach, brzegach dróg. Tam w Polsce właśnie też występuje pospolicie, tam go możecie znaleźć, dlatego że on lubi takie umiarkowane, wilgotne, poruchnicze, o lekko kwaśnym pH gleby i dobrze nasłonecznione albo półcieniste stanowiska. I dlatego tutaj na tej łące jest go naprawdę sporo. A też kiedyś właśnie rósł pod kamieniami, gdzieś pod płotem, tam gdzie inne zioła mogłyby nie przetrwać. Nasz przewrotnik rozpościerał tę swoją zieloną koronkę. A propos właśnie liści, to dłonią Matki Boskiej nazywano te liście, ale też krople rosy, które się na liściach zbierały, bo zobaczcie, tutaj też jak macie, też widzicie tutaj małe kropelki rosy, nazywano łzami dziewicy albo eliksirem alchemików. I stąd się właśnie wzięła łacińska nazwa rośliny, czyli alchemilla. Zresztą to nie tylko z powodu wyglądu, ale dlatego, że właśnie jego właściwości były takie, że działały na to, jak to się dawniej mówiło, czego dotknąć nie umiał ani miecz, ani modlitwa, czyli na kobiece wnętrze. Przywrotnik, czyli roślina kobiet. A jak on wygląda? Jeśli chodzi o morfologię przywrotnika, to widzicie tutaj, widzicie liście. Cała roślina w ogóle jest wysokości 10 do 40 cm, więc taka jest niziutka raczej. Tu na łąkach będzie niższa, bo nie musi walczyć o słońce. Liście są dłoniaste, liście są klapowate, z takim wyraźnym unerwieniem, tak na każdym. I pokryte są miękkimi takimi włoseczkami. Tych włoseczków nie widać, ale tak to właśnie w morfologii jest. Natomiast na ich powierzchni zbierają się, jak już mówiłam wcześniej, krople wody. To jest tak zwane zjawisko gutacji, co czyni przywrotnik bardzo charakterystycznym i łatwym do rozpoznania. Kwiaty, tu mamy kwiaty. Kwiaty są niepozorne. Kwiaty są drobne, żółtawo-zielone, bez płatków korony, zebrane w takie, no dalej, gdzie jesteście? O tu. Zebrane w takie wiechowate kwiatostany. I kwitnie od maja do sierpnia, więc teraz jeszcze przywrotnik nam kwitnie. Surowcem zielarskim w przywrotniku jest ziele. Ziele, czyli przypominam, łodyga, liście i kwiaty. To wszystko nazywamy w fitoterapii zielem. Czyli te naziemne części rośliny, które są zbierane w okresie kwitnienia, więc teraz jak najbardziej. I zbieramy je, suszymy w temperaturze tam do 40 stopni, w cieniu, nie w samym słońcu. Jak wiecie, suszymy zioła w przewiewie i mamy potem piękny, gotowy surowiec fitoterapeutyczny. A co taki przywrotnik w sobie zawiera? Już Wam mówię. Usiadłam sobie z dolarkiem na łące i powiem Wam o związkach czynnych w przywrotniku. Troszeczkę będzie Wam to przypominać te związki, które były w Olszy. Tak? Ona też była taka
taka bogata w te związki. I to są właśnie garbniki, to są kwasy fenolowe, to są flawonoidy, to są fitosterole, śluzy, krzemionka w niewielkich, ale jednak jest ilościach. Takie związki. O, jaki super, jest to mój pieseczek. Pieseczku. O, pieseczku, Doluś. W to właśnie jest bogaty. A jakie ma działanie? Ma działanie ściągające i przeciwzapalne na błony śluzowe i skórę. Czyli tak jak miała Olcha też, tak? Przeciwkrwotoczne. Dlaczego był kobiecym ziołem? Dlatego, że miał działanie, to już Wam mówiłam w którymś krótkim filmiku, jak anonsowałam, że będę mówiła o przywrotniku, takie działanie tonizujące macicę, wzmacniające, też tonizujące, więc przed porodem 2 filiżanki przywrotnika dobrze jest wypić od 7 miesiąca i potem też, bo właśnie to przyspieszy gojenie, dlatego, że on właśnie gojenie wszelkich ran przyspiesza. Działa też przeciwbakteryjnie, działa przeciwbiegunkowo, uszczelnia naczynia włosowate. No, to o Olsze było mówione też, prawda? Jakie tutaj jest porównanie, ale też działa łagodząco na bóle miesiączkowe i na napięcie przedmiesiączkowe. Więc jeżeli mamy takie problemy, czy borykamy się z takimi problemami, to możemy ten przywrotnik zastosować. Czyli jakie wskazania są? No właśnie w tych miesiączkach, nieregularnych cyklach, w menopauzie też możemy przywrotnik zastosować, w tych uderzeniach gorąca, rozdrażnieniu i tak dalej. Zresztą w menopauzie, ale też w tym zespole napięcia PMS, czyli zespole napięcia przedmiesiączkowego. We wszelkiego rodzaju upławach, stanach zapalnych pochwy, to wtedy płukanki, irygacje możemy sobie z tego stosować. Jak już mówiłam, w rekonwalescencji po porodzie, dlatego że on obkurcza macicę, ale też goi rany, więc tutaj dlatego. Jeżeli mamy na przykład krwawiące dziąsła, jeżeli mamy jakieś drobne rany, też możemy. W stanach zapalnych żołądka, w biegunkach też możemy przywrotnik stosować. Do nasiadówek, okładów, przemywań, ale też wewnętrznie. No naprawdę wszechstronna, bardzo wszechstronna roślina. A teraz jeszcze chciałam Wam powiedzieć a propos tej ciąży, w kontekście ciąży, bo tutaj jest ta roślina dla kobiet w ciąży bardzo istotna z mojego punktu widzenia. Jeśli chodzi o ciążę, to tak, w pierwszym trymestrze może raczej bym po przywrotnik nie sięgała, dlatego że on może obkurczać macicę, tak jak mówiłam, i działać tutaj trochę poronnie, więc nie. Natomiast już od 2 semestru, a już od 7 miesiąca, jak wspomniałam przed chwilą zwłaszcza, oczywiście jest jak najbardziej zalecany, jeśli nie ma przeciwwskazań, rzecz jasna, jako zioło przygotowujące macicę do porodu, dlatego że on wzmacnia mięśniówkę macicy, poprawia elastyczność tkanek, zmniejsza też ryzyko nadmiernego krwawienia, to jest wszystko ważne. No i w połogu, kiedy, jak przed chwilą wspomniałam, przyspiesza obkurczanie macicy, gojenie się tych poporodowych ran, zmniejsza też stany zapalne, wspiera powrót całej równowagi hormonalnej, to jest ważne. I tak też był stosowany w medycynie ludowej. On był uważany za ziele kobiecości, dlatego że jak mówiła medycyna ludowa, chronił łono i zamykał ciało po porodzie. To też Wam już kiedyś wspominałam. Też był przy pierwszej miesiączce stosowany, przy poronieniach, w połogu, a więc tutaj również go wykorzystywano. Też takie kąpiele z przywrotnikiem, jak to mówiono, usuwały złe spojrzenia z łona i przywracały właściwy rytm miesięczny, więc dla kobiet bardzo ważne. I w jakiej formie go podajemy? Robimy napar, 1 łyżka na szklankę wrzątku i 1 do 2 razy dziennie od 7 miesiąca do końca połogu taki przywrotnik możemy pić, czyli 2 filiżanki albo 1 szklanka. Tak, to jest bezpieczna dawka. No i przywrotnik ma też przeciwwskazania. Tak jak mówiłam, ten pierwszy trymestr nie bardzo, bo on może działać obkurczająco na macicę, co może nie być do końca dobre, ale potem tak. I co jeszcze? Też nie u osób ze skłonnością do zaparć, to też nie bardzo. Oczywiście z nadwrażliwością na rośliny z rodziny różowatych, bo on pochodzi z rodziny różowatych, więc też nie. I jednocześnie stosowany z lekami na przykład przeciwzakrzepowymi, podobnie jak to było w przypadku Olszy.
ze względu na garbniki. Ze względu na garbniki też nie. No i stosujemy, jak mówiłam już, napar, czyli łyżkę na szklankę wrzątku, ale możemy też stosować odwar do nasiadówek i przemywań na przykład. Wtedy bierzemy nawet do 3 łyżek ziela na litr wody, gotujemy sobie 10 minut i mamy taki odwar. No i możemy też zrobić macerat na zimno, czyli 2 łyżki ziela zalać szklanką zimnej wody i na przykład na 8-10 godzin odstawić i potem sobie pić. Prawda, Dolarku? No dobra, idziemy dalej, ja Wam powiem o magii. No dobrze, idziemy dalej. Mam nadzieję, że wiatr nie będzie tam przeszkadzał. Zaraz podejdziemy pod las. Zostawiamy już przewrotnik za nami. A ja Wam chcę powiedzieć jeszcze o przewrotnikowej magii. On był, jak już mówiłam, od wieków uznawany za roślinę związaną z kobiecą duchowością i rytuałami przejścia jednocześnie. W kulturze Europy Środkowej przywrotnik postrzegano w ogóle jako zioło towarzyszące kobiecie w kluczowych etapach jej życia, czyli na przykład przy pierwszej miesiączce, w ciąży, w połogu, menopauzie, też po utracie dziecka, czyli takich przykrych zdarzeniach. No i jak już Wam mówiłam, nazywano go zielem Matki Boskiej, nazywano go rośliną opiekunki. Wierzono, że chroni kobiece łono przed zimnem i przed urokiem. Też był używany do rytualnych kąpieli oczyszczających, na przykład też po trudnych przeżyciach emocjonalnych, po trudnych przeżyciach fizycznych. Te kąpiele miały, jak wspominam, zamykać kobiece wnętrze po porodzie, po poronieniu, ale też chciałam Wam powiedzieć, że na przykład przy przemocy seksualnej. Usiadłam sobie tutaj na ławeczce przy wyjściu na szlak, żeby Wam do końca o tym opowiedzieć. No właśnie mówiłam o tej przemocy seksualnej, dlatego że uważano, że to ziele zatrzymuje krwawienie duszy na przykład, tak? Też, więc w jakichś traumatycznych przejściach też może być używane, że przywraca rytm, taką równowagę wewnętrzną. I teraz uwaga, kochani. Też Wam mówiłam o tej rosie albo gutacji, tak? Czyli tej wodzie zbierającej się na liściach przywrotnika. To miało też ogromne znaczenie magiczne. Nazywano to łzami dziewicy czy na przykład rosą niebios, tak? Też była taka nazwa i to zbierano o świcie, najlepiej w dni nowiu czy pełni księżyca i to uważano za substancję o najwyższej takiej czystości energetycznej. I uwaga, także alchemicy, stąd też nazwa alchemilla, traktowali te krople jako materiał czy bazę do prób uzyskania kamienia filozoficznego lub tego jakiegoś takiego uniwersalnego eliksiru oczyszczającego. Tak, to właśnie było ludowa medycyna czy ludowa praktyka. Też wykorzystywała te zroszone liście w jakiś sposób. Przykładano je na czoło albo przykładano je do piersi kobiecej po porodzie, dlatego aby kobieta czy do piersi, czy czoła odzyskała siłę rozumu i odzyskała siłę serca po takim porodzie. I wreszcie w niektórych regionach przywrotnik wkładano gdzie? Pod poduszkę dziewczętom, takim dziewczętom, które zwłaszcza cierpiały na lęki nocne lub na jakieś smutki, tak? Zwłaszcza z powodów takich związanych właśnie z tą sferą seksualną. On miał uspokoić łono i miał nadać spokojny sen. Zielarki, czy baby zielne, czy szeptuchy, one przygotowywały też kąpiele z przywrotnika i też z przywrotnika i krwawnika dla kobiet, które na przykład nie mogły zajść w ciążę, albo te, które miały za sobą już stratę potomstwa, żeby jakoś to cofnąć na przykład i naprawić, żeby ponownie mogły w tę ciążę zajść. Wierzono, że przywrotnik tworzy taką
tarczę wokół kobiety, która podczas pierwszych dni, na przykład połogu i pierwszych dni miesiączki, gdy kobieta jest energetycznie otwarta, bo tak w to wierzono, podatna na wpływy z zewnątrz, on wtedy będzie ją chronił. No i też był stosowany w obrzędach oczyszczających. Palono go na przykład razem z piołunem podczas wszelkiego rodzaju rytuałów żegnania przeszłości, albo na przykład podczas znowu jakichś rytuałów związanych z żałobą po dziecku. Też napar z przywrotnika podawano kobietom przed menstruacją albo w wieczory przed porodem na przykład. Jak już wiadomo było, że kobieta urodzi, przed porodem jako ten napój domknięcia. Wkładano go też do talizmanów, żeby chronił. No naprawdę był bardzo szeroko wykorzystywany. Dzisiaj o przywrotniku się tak nie mówi już dużo, a szkoda, bo to jest bardzo wartościowe zioło. Dobrze, kochani, to dolarek zszedł już tutaj ze szlaku, bo sobie kawałek poszedł. Chodź, Niuncia, idziemy. Idziemy z powrotem do domku. Mam nadzieję, że podobał Wam się film o przywrotniku. Takie intrygujące, ciekawe zioło. Też mi piszcie, czy ktoś z Was używa tego przywrotnika, stosuje go. Jeśli tak, to w jakiej formie i do czego. Bardzo interesująca roślinka, bardzo. No dobrze, to my idziemy teraz na poszukiwanie skrzypu, ale to już chyba dzisiaj tego nie nagram, tylko w najbliższym czasie. Jeszcze Wam z tej pięknej okolicy tutaj nagram film o skrzypie. Też go tam widziałam dużo. A tymczasem ja się z Wami żegnam, ściskam, pozdrawiam. Pa!